W dzisiejszym wydaniu raport zmian strategii gospodarczej w Chinach. Zaczniemy od podkreślenia, że w ostatnich latach Chiny prowadzą prawdziwą ofensywę inwestycyjną w Afryce. To nie są pojedyncze projekty, ale skoordynowana strategia przenoszenia tam dużej części chińskiej produkcji oraz wykupywania ziemi pod rolnictwo. Pekin wspiera swoje firmy tanim finansowaniem i gwarancjami państwowymi, tworząc przemysłowe parki, wielohektarowe kompleksy, gdzie budowane są hale fabryczne, magazyny i zaplecze logistyczne. Za tą ekspansją stoją dwie główne motywacje. Po pierwsze, obawy nowych ceł i napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi skłaniają chińskie koncerny do dywersyfikacji łańcucha dostaw. Po drugie, Afryka daje niższe koszty pracy, dostęp do surowców i szybko rosnące rynki zbytu. Aby te plany się udały, Chińczycy wybierają przede wszystkim kraje Afryki Zachodniej i Wschodniej. Widzimy ich strefy przemysłowe w Kenii, w Etiopii i w kilku innych państwach. Tamtejsze rządy liczą na miejsca pracy, na rozwój ekonomiczny i na nowe technologie. Równolegle do budowy fabryk idzie wykup gruntów rolnych. Od około roku 2015 chińskie firmy zabezpieczyły ponad 600 000 hektarów ziemi uprawnej w Etiopii, Zambii, Ganie i innych krajach. Początkowo miało to służyć eksportowi produktów rolno-spożywczych do Chin, lecz z czasem stało się także elementem chińskiej strategii bezpieczeństwa żywnościowego. Tamtejsze plantacje zbóż czy oleistych uprawiają podmioty z państwa środka, często w konsorcjach z lokalnymi partnerami, a w niektórych przypadkach budują nawet linie przetwórstwa i suszenia owoców. Dla krajów afrykańskich ta fala chińskich inwestycji to szansa, ale i wyzwanie. Z jednej strony powstają tysiące nowych miejsc pracy. W Etiopii zatrudnienie w przemyśle wzrosło o ponad 10% dzięki modernizacji hut stali czy fabryk odzieży. Z drugiej strony kluczowe stanowiska techniczne obsadzają zazwyczaj chińscy inżynierowie, co ogranicza transfer know-how. Na lokalnych rynkach pojawiają się tanie chińskie produkty, które konkurują z wyrobami miejscowych przedsiębiorców i obniżają ceny ich zbiorów. Wiele społeczności wiejskich wyraża obawy dotyczące braku konsultacji przy przekazywaniu ziemi. Rolnicy często nie wiedzą o podpisywanych umowach, co prowadzi do konfliktów i poczucia niesprawiedliwości. Pojawiają się także alarmy przed pułapką zadłużeniową. Zbyt wysokie kredyty na infrastrukturę mogą w razie problemów finansowych obciążyć budżety państw afrykańskich. Jak zmaksymalizować korzyści? Eksperci zalecają włączanie do umów klauzul obowiązkowego zatrudniania lokalnych pracowników oraz praw do transferu technologii. Ważne jest też, by część zysków reinwestować w szkolenia, drogi czy szpitale. Międzynarodowe instytucje takie jak Bank Światowy czy Afrykański Bank Rozwoju mogą pomagać w tworzeniu jasnych przepisów i monitorować przestrzeganie standardów odpowiedzialnych inwestycji. Na koniec warto przypomnieć, że przenoszenie produkcji i wykupywanie ziemi przez Chiny w Afryce to element szerokiej rywalizacji geopolitycznej i ekonomicznej. Dla Afryki może to być historyczna szansa na rozwój przemysłu i rolnictwa, ale też test zdolności tamtejszych państw do ochrony własnych interesów, suwerenności i praw swoich obywateli. W najbliższych latach czeka nas obserwowanie, czy ten potężny transfer kapitału i technologii przyniesie trwałe efekty, czy też zmieni Afrykę w kolejne pole asymetrycznej rywalizacji globalnych potęg.